książka Stanisława Nogaja, dziennikarza, powstańca śląskiego, który był przez prawie od 40 roku, był więźniem w Guzen do końca tego obozu. I to jest taki zapis reporterski wręcz tego sadyzmu. Ja pamiętam, czytałem to jako małe dziecko, bo mój dziadek zakupił, to była ta książka, wyszła w 45 i 46 roku w takich cienkich zeszytach. Dzisiaj ona jest wznowiona w całości i to jest jeden z najstraszniejszych dokumentów tej zbrodni. Tak, to jest wstrząsający zapis takiego sadyzmu i upodlania polskiej elity, no bo ci, którzy na przykład musieli przejść ten straszliwy test schodów śmierci, no to byli ludzie nienawykli do ciężkiej fizycznej pracy, inteligenci, którzy musieli dźwigać dziesiątki kilogramów granitu. Jeżeli nie byli w stanie, jeżeli spadli z tych schodów albo byli zbyt wolni, czekała ich śmierć. Guzen było okropnie. Obóz był w trakcie rozbudowy, nie ogrodzony jeszcze murem kamiennym. Zwykły prowizoryczny płot z drutu kolczastego dzielił nas od wolności. Tyle tylko, że był pod prądem elektrycznym. Za ogrodzeniem co 40 kroków krążyli esesmani. Zapowiedziano nam, że do płotu nie wolno się zbliżać. Kto podejdzie na odległość mniej więcej 5 kroków, czyli przekroczy tak zwaną linię demarkacyjną wewnątrz obozu, zostanie rozstrzelony. Prowizoryczne 2 bramy wiodące do obozu ledwo trzymały się na zawiasach. Wydawało się, że wiatr je lada chwila wywróci. Wchodzić i wychodzić z obozu wolno było tylko przez jedną bramę, przy której stała mała drewniana buda, tak zwany Schuchhaus. W budzie tej urzędowali esesmani, zapisując, kto wszedł i kto wyszedł z obozu. Strzegło nas także 6 drewnianych wież wartowniczych. Baraki ustawione były w 4 rzędy, po 56 metrów długie i 8 metrów szerokie. Na kilka dni przed naszym przybyciem do obozu w Guzen Raportführer Isenberg zwołał więźniów niemieckich przewidzianych na stanowiska blokowych i kapów. Muszę wam zakomunikować, że w najbliższych dniach do naszego obozu przybędą Polacy. Pamiętajcie, że to banda zbrodniarzy, która sprowokowała wojnę i pragnie wyniszczyć nasz naród. Powinniście zadokumentować jak największą nienawiść do tych łotrów. To zbóje i łotry, zorganizowani partyzanci, którzy mordują podstępnie. Z gazet przecież wiadomo wam wszystkim, że wielu naszych rodaków w Polsce zostało pogrzebanych żywcem, że przybijano im języki do stołów i wykłuwano oczy. Musicie być twardzi, trzeba zaraz na wstępie ująć te polskie hordy w karne ramy. Macie prawo zabijać każdego, kto nie wykona waszego rozkazu. Musicie wymagać bezwzględnego posłuszeństwa. Żaden Polak nie ma prawa zgłosić się do mnie lub do któregoś z Blockführerów bez waszej wiedzy i zgody. Wy też będziecie odpowiedzialni, jeżeli któremuś z nas stanie się jakaś krzywda. Wszyscy odpowiadacie za to głowami. Polacy powinni być wyniszczeni. Nikt z nich nie powinien ostać się. Apeluję do was, nie żałować, zabijać. Leży to w naszym interesie. Za każdego zabitego Polaka dostaniecie po pół bochenka chleba. Fragmenty książki Stanisława Nogaja, Guzen, pamiętnik dziennikarza. Vernichtungslager für polnische Intelligenz. W tłumaczeniu na język polski obóz zagłady dla polskiej inteligencji. W ten sposób był opisywany
obóz w Gusen, który jest częścią czy filią obozu w Mauthausen, położonym na terenie obecnej Austrii. I tak on był nazywany przez tych właśnie katów, na czele z tym Oberkatem Heinrichem Himmlerem w centrum. Nie kryto, że w Gusen ma być zniszczony kwiat polskiej inteligencji, który był tam kierowany właściwie nieprzerwanie od podboju Polski przez Rzeszę Niemiecką na spółkę z Związkiem Sowieckim. Tak, bo Gusen jest pod obozem Mauthausen, a Mauthausen, przypomnijmy, to jest w ogóle pierwszy obóz zorganizowany poza tymi ścisłymi Niemcami. Po aneksji Austrii Niemcy, no właściwie tak, Niemcy, Austriacy organizują na swoim terytorium nowy obóz, no a Gusen jest pod obozem obozu Mauthausen i on jakby w planach jest planowany dopiero po wrześniu 1939 roku, właśnie dlatego, że ma służyć tym mordowaniu warstwy przywódczej narodu polskiego. Tak jest. Dodajmy zresztą dla pewnej klarowności obrazu, bo to może wśród naszych słuchaczy i widzów być niejasne, że mamy to główną czapę, można powiedzieć, tej machiny ludobójczej na tym obszarze, akurat Mauthausen, potem jest filia Gusen i to Gusen w miarę trwania II wojny światowej rozrasta się na 3 takie podobozy czy części. Gusen 1, Gusen 2, Gusen 3. Jeszcze mówią niektórzy, że jest więcej. Tutaj panuje pewien nieporządek i bardzo często zawiniony również przez historyków, szczególnie kiedy się mówi, kto gdzie był. Ale jeden podstawowy fakt, najstraszniejszy zresztą, jest taki, że według zgodnych opinii, szacunków historyków zajmujących się badaniem funkcjonowania tego obozu zagłady dla polskiej inteligencji, tam przewieziono, czy przewinęło się przez Gusen około 34 000 Polaków, głównie właśnie należących do polskich elit. Z tego Niemcy wymordowali około 27 000. Tak, Polacy byli mniej więcej połową ludzi, którzy byli w Gusen, bo oczywiście nie tylko Polacy tam byli, ale Polacy w pewnych momentach stanowili zdecydowaną większość, no właśnie szczególnie w latach 40. Potem do tego obozu napływali również na przykład jeńcy sowieccy, ale także i inne narodowości. Ale w tym momencie, czyli zaraz na początku samej okupacji, kiedy okupant skupia się na zdekapitowaniu narodu polskiego, to Gusen jest właśnie przeznaczone przede wszystkim dla Polaków i Polacy są zdecydowaną większością ofiar. Tak jest. Powiedzmy parę słów też o technologii tej zbrodni, bo tutaj w przeciwieństwie na przykład do takich obozów zagłady jak Treblinka, Bełżec czy Sobibór nie było komór gazowych, tu mordowano przede wszystkim przez pracę, przez morderczą pracę, która była wykonywana na potrzeby niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Dodajmy, w Gusen znajdowały się placówki, no, można powiedzieć, gospodarczego imperium SS. No i jeszcze jedna rzecz, która kojarzy się z Gusen i Mauthausen, kamieniołomy. Tutaj przed nami straszliwe schody śmierci. Tak, we wszystkich wspomnieniach więźniów, czy Gusen, czy Mauthausen, praca w kamieniołomie to jest właśnie ta praca, która ma prowadzić do bardzo szybkiej śmierci. Nadzorcy wykazują się niezwykłym sadyzmem, bo potrafią zrzucać tych ludzi w przepaść. Wiadomo, jak jest w kamieniołomach. To ta praca tam to jest nie tylko wyrok śmierci z przepracowania i wygłodzenia, tak, ale bardzo często oni są mordowani już w trakcie pracy. Bo Gusen charakteryzuje, znaczy mi się przynajmniej tak kojarzy, z niezwykłym sadyzmem
oprawców. Tu aż muszę wskazać tę książkę. To jest książka Stanisława Nogaja, dziennikarza, powstańca śląskiego, który był przez prawie od 40 roku, był więźniem w Guzen do końca tego obozu. I to jest taki zapis reporterski wręcz tego sadyzmu. Ja pamiętam, czytałem to jako małe dziecko, bo mój dziadek zakupił, to była ta książka, wyszła w 45 i 46 roku w takich cienkich zeszytach. Dzisiaj ona jest wznowiona w całości i to jest jeden z najstraszniejszych dokumentów tej zbrodni. Tak, to jest wstrząsający zapis takiego sadyzmu i upodlania polskiej elity, no bo ci, którzy na przykład musieli przejść ten straszliwy test schodów śmierci, no to byli ludzie nienawykli do ciężkiej fizycznej pracy, inteligenci, którzy musieli dźwigać dziesiątki kilogramów granitu. Jeżeli nie byli w stanie, jeżeli spadli z tych schodów albo byli zbyt wolni, czekała ich śmierć. Natychmiast podskakiwał kapo, który ich mordował, bo skąd się też brał ten sadyzm? Niemcy wybierali na nadzorców, no bo nadzorcy ci bezpośredni, którzy nadzorowali więźniów, byli też więźniami, tylko Niemcy wybierali z pełną premedytacją kryminalistów i ci kryminaliści, zresztą to jest dosyć analogiczne, teraz mi tak się kojarzy z Sowietami, tak, że też w łagrach kryminaliści mieli specjalną pozycję i byli wykorzystywani właśnie do mordowania, do tej tak zwanej, jak w tym języku, mokrej roboty. I tu ta technologia zbrodni widać w reżimach totalitarnych jest bardzo podobna. To wykorzystywanie kryminalistów, którzy no, z natury rzeczy jako ludzie zdemoralizowani nie mają żadnych oporów i bardzo często są to po prostu sadystyczne ludzie, których możemy określić jako sadystycznych bydlaków. Powróćmy do ofiar. Wspominając Stanisława Nogaja, powiedziałeś o tym, że był on powstańcem śląskim. Ale przypomnijmy, do Guzen także zwożono powstańców warszawskich. Tak, ale może, bo to, skoro jesteśmy jeszcze na koniec Stanisława Nogaja, dlaczego Stanisław Nogaj przetrwał? Bo podałeś te liczby z 34 000 Polaków, aż 27 000 zginęło, udało się przeżyć obóz tylko 8 000. On był pisarzem, on był no też jakiegoś rodzaju więźniem funkcyjnym i tylko ci byli w stanie przeżyć. To też trzeba powiedzieć. A w ostatniej fazie istnienia tego obozu, mówimy o Guzen, no właśnie trafiają tam także powstańcy warszawscy. To jest, można powiedzieć, takie zamknięcie tej straszliwej klamry eksterminacji przez państwo niemieckie polskich elit, także walczących z bronią w ręku o niepodległość Polski. Mówimy o powstańcach warszawskich. I ta okładka tej książki, którą przed chwilą pokazywałeś, tych wspomnień Nogaja. Tutaj mamy na okładce bramę obozową, która po II wojnie światowej... O, tu jest ta też brama. Która po II wojnie światowej została wkomponowana w budynek mieszkalny. Bo mówimy tutaj teraz o pewnym rozdziale, no bardzo wstydliwym jednak, ale o którym trzeba powiedzieć, to znaczy historii zapominania o tym, co się wydarzyło w Guzen. Tak, no bo to są Austriacy, przypomnijmy. Austriacy są pierwszą ofiarą i tak się przedstawiają jako pierwsza ofiara wojny, mimo że doskonale wiemy, że no, Austriacy bardzo szybko, bo zaraz po aneksji, w tym aparacie terroru zajmują bardzo ważne miejsce. My wielokrotnie w w naszym cyklu wspominamy Odilo Globocnika. No, on też
jest tym SS-manem, który właśnie po Anschlussie robi wielką karierę i on jest... Bynajmniej nie czuł się ofiarą Rzeszy Wielkoniemieckiej. Tak, a no, on chyba jest jednym z największych oprawców, jeśli idzie o obywateli polskich, bo Globocnik to jest nie tylko Holokaust, ale również potem akcja na Zamojszczyźnie. Tak więc wracając do tego wątku, tak, Austriacy robili wiele, żeby nie pamiętać, a ta polityka niepamięci austriackiej no, również polegała na tym, że oczywiście nie mogli w ogóle tych miejsc zbrodni zniwelować i zniszczyć, no ale właśnie na terenie obozu była tylko bardzo taka mała, została część mała upamiętniająca, a większa część, no między innymi wybudowano na dużej części tego obozu osiedle i tam sobie Austriacy dobrze żyją. I po dziś dzień państwo polskie stara się, nie tylko państwo polskie, tak, no bo tam też była, o tym nie wspomnieliśmy, ale też była mordowana inteligencja czechosłowacka, przede wszystkim czeska. Tam w obozie w Guzen był pierwszy sekretarz partii komunistycznej czechosłowackiej Nowotnej, potem prezydent Nowotny, ale było wielu Czechów. To też jest miejsce kaźni inteligencji czeskiej. Dla porządku dodajmy, że obóz w Guzen został wyzwolony przez armię amerykańską na początku maja 1945 roku, ale zgodnie z ustaleniami pomiędzy mocarstwami ta część Austrii znalazła się w sektorze okupacyjnym sowieckim. Przyszły okupacyjne władze sowieckie i to Stalin tak naprawdę też nakazywał zacieranie śladów pamięci o tym, że byli jacyś jeńcy w ogóle sowieccy, no bo przecież w oficjalnej propagandzie sowieckiej no, ci jeńcy sowieccy byli zdrajcami albo ich w ogóle nie było. I dlatego to burzenie na przykład tych pozostałości po obozie w Guzen już zaczyna się w czasach sowieckiej okupacji. Potem jest kontynuowane po 1955 roku, kiedy Austria uzyskała pełną suwerenność przez władze austriackie i dopiero tak naprawdę od 1989 roku zaczyna się taka oddolna społeczna inicjatywa austriacka, aby to miejsce rzeczywiście upamiętnić jako Vernichtungslager für die polnische Intelligenz, a ze strony polskiej, na poważnie, w sensie zinstytucjonalizowanych działań, one zaczynają się dopiero po 2015 roku. No warto wspomnieć tutaj też osobiste zaangażowanie ówczesnej, mówię w tych latach po 2015 roku, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pani profesor Magdaleny Gawin, która jest jak gdyby reprezentantem też władz polskich w rozmowach z władzami austriackimi, także na poziomie lokalnym, aby te miejsce upamiętnić, aby upamiętnić te straszliwe rzeczy, których doświadczyła tu polska elita. No właśnie, pamięć. Ja bym chciał, żebyśmy zakończyli tą naszą rozmowę wezwaniem Ojca Świętego Jana Pawła II, który w roku 1988 był w obozie Mauthausen i tak zakończył swoją homilię. Człowieku z wczoraj i dzisiaj, jeśli system obozów zagłady także dzisiaj istnieje gdzieś na tym świecie, powiedz nam, co nasze stulecie może przekazać potomnym. Powiedz nam, czy niezbyt pospiesznie zapomnieliśmy to piekło, czy nie wymazujemy z naszej pamięci i świadomości dawnych zbrodni. Powiedz nam, w jakim kierunku powinna rozwijać się Europa i ludzkość po Auschwitz i Mauthausen. Powiedz nam, jaki powinien być człowiek i generacja ludzi, którzy żyją po tak wielkiej porażce ludzkości. Jakim powinien być ten człowiek? Ile powinien wymagać od siebie?